Zanim zaczniemy, to chciałbym Was zaprosić do subskrypcji kanału, żeby mógł się rozwijać. Pamiętajcie, że wszystko co tutaj robię jest za darmo, nic nie sprzedaję, żadnych kursów płatnych ani dostępów. Jeżeli chcecie, to jedyna forma wsparcia kanału to danie jakiegoś lajka czy komentarza pod filmami. Druga opcja wsparcia jest to rejestracja w jakimś propie i wykupienie konta z mojego linka. Wtedy dorzucacie taką cegiełkę do ogólnej puli, z której następnie będą losowane konta tutaj na Discordzie, oczywiście w pełni za darmo. Czyli cała kasa z afilacji wróci do Was w postaci takich rozdań giveaways. Oczywiście wszystko będzie za darmo, transparentnie. Wszystkie informacje znajdziecie również pod filmem w opisie. A teraz przejdźmy do materiału. Ale dzisiaj sypią się setupy i wczoraj. Kolejne wejście. Klasyczny breakout, jeżeli chodzi o mikro Nasdaqa. Później omówię szerzej perspektywę, koncepcję tego rozegrania. Oho, szybko poszło, kolejne parę minut, no, następny dzień na plusie. No, scenariusz elegancko mi wyszedł dzisiaj, kolejny dzień, także naprawdę nie mam co narzekać, jeżeli chodzi o setupy, jeżeli chodzi o zrozumienie rynku teraz, no to jest super. Koncepcja tego rozegrania była po prostu z setupem, tak jak mówiłem, breakoutu. No, już Wam mówię, gdzie ja się tu zbierałem. Zbierałem się mniej więcej w tym miejscu, ponieważ rynek bardzo szybko ruszył i udało mi się zgarnąć tylko tutaj. Dobre wejście byłoby też poniżej tego dołka, natomiast no, potencjał na trade'a to potencjał na trade'a. No, właśnie mi pozycję skasowało, także jest zysk. Ale dobra, do puenty. Czyli jeszcze raz. Tutaj ogólnie jest setup, mamy jakiś range, tak, wiadomo, poniżej close, poniżej VWAP-a. To samo dosłownie, co było rozgrywane wczoraj na FOMC. Reakcja na średnią. Nie zebrałem się tutaj, bo bym ustawił taką pozycję z bardzo krótkim stop lossem. Nie zdążyłem się zebrać, rynek bardzo szybko runął, więc zebrałem tutaj. Tu by było też fajne wejście poniżej tego dołka, takie troszkę breakoutowe, więc też by było ok. Jeżeli bym się nie złapał wcześniej, no to tutaj też by było ok, tylko że ten rynek się tak szybko tu zebrał, że no, trzeba było bardzo szybko reagować. No i zobaczcie, jak to szybko poszło. Ogólnie, jeżeli chodzi o mój target, to targetowałem zejście pod wzięcie tu tych poziomów w okolicy 26 tysięcy. Wiadomo, że to nigdy nie będzie w punkt, ale po pierwsze, był tutaj poziom 26 tysięcy. Po drugie, bardzo fajny tutaj dołeczek. Czyli jeżeli mowa o zgarnianiu czegoś z rynku, jakieś stop lossy, to właśnie tutaj leżą pierwsze logiczniejsze stop lossy. Pierwsze może były tutaj. Tutaj jest taki logiczny punkt, gdzie można zrobić fajną pułapkę, czyli rynek sobie poleciał, zgasił trochę ruch, jakby powybijał tu te stop lossy i wtedy ewentualnie w górę. Natomiast mamy bardzo mocny trend, więc nie zdziwiłbym się, żeby jakby rynek weryfikował to lub tą też linię tutaj tego trendu, którą sobie wyznaczyłem, albo testował aż tutaj weekly high, bo mamy mocno nagrany rynek, trzeba pamiętać o tym, nie? I kolejny dzień zrobiłem bardzo fajne wyjście, ponieważ zobaczcie, zbudował się tutaj wolumen i chwilowo pozycje są bronione. Więc docelowo no naprawdę wyszło mi kolejne fajne zagranko. Dobra, w tym nagraniu to będzie wszystko. Tak na szybko chciałem Wam pokazać kolejny dzień po FOMC, kolejne rozgrywanie rynku. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, dajcie komentarza, jakiegoś lajka, żeby dać paliwo tutaj na kanał do wzrostów. Zapraszam też na Discord, jeżeli jesteście zainteresowani, to bez stoplosa@gmail.com, oczywiście przez 2S. I co, do usłyszenia w kolejnych materiałach.